No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku wracamy do serii 5 rzeczy i tym razem o 5 rzeczach, których nie powie Wam sprzedawca samochodu elektrycznego. Także oglądajcie. Pierwsza rzecz, o której na pewno sprzedawca samochodu elektrycznego nigdy Wam nie powie, a jest to rzecz związana bardzo mocno z tym, czym my się zajmujemy, to to, że samochody elektryczne jednak się psują. I tutaj ten temat możemy troszeczkę rozwinąć. W zasadzie każdy z tych tematów, o którym będę mówił, chciałbym rozwinąć, ale tutaj mogę jednak błysnąć, co tu dużo mówić. No bo my tych samochodów elektrycznych naprawiamy całkiem sporo. Oczywiście w głównej mierze Tesla, ale nie dlatego, że Tesla tylko się psują, ale dlatego, że myśmy się w Tesli wyspecjalizowali. Bo uważamy, że po prostu nie bylibyśmy w stanie być alfą i omegą w całym spektrum samochodów elektrycznych, dlatego obraliśmy pewien kierunek i tak chcemy dalej kontynuować. Natomiast przede wszystkim najważniejsza i kluczowa informacja: samochody elektryczne się psują, samochody elektryczne wymagają serwisów. Bardzo często i panuje taki bardzo mocny mit, że samochody elektryczne, no w zasadzie nie trzeba o nie dbać, one w ogóle się nie psują i nie zużywają. No i tutaj jak mantrę po raz nie wiem który powtórzę, że samochody elektryczne wymagają serwisowania. I jeżeli nie będą serwisowane, to będą się też niestety brzydko psuły. I tutaj nawet tego serwisowania wymagają takie systemy, które normalnie wydawałoby nam się, że są w samochodach elektrycznych albo nie tyle, że bezużyteczne, ale dużo rzadziej używane. Chociażby hamulce. Wszystkim się wydaje, że hamujemy rekuperacją i jest w porządku, ale jeżeli hamujemy rekuperacją, to nie używamy hamulców i hamulce z kolei psują się w inny sposób, czyli one nam się po prostu zastają, czyli one po prostu są nieużywane i korodują. I w momencie nagłego użytkowania zużywają się nierównomiernie i brzydko. Dlatego trzeba te rzeczy wszystkie przeglądać, smarować, serwisować, żeby to mogło w sytuacjach awaryjnych działać i żeby samochód mógł nam jak najdłużej służyć. Dodatkowo należy też zrobić pewien rozdział pomiędzy samochodem w miarę nowym, czyli takim samochodem, który jeszcze jest na gwarancji i nawet jeżeli się zepsuje, to oczywiście te problemy związane z naprawami w dużej albo lub większej mierze nie dotyczą nas jako koszt, a samochodami, które już są po gwarancji, gdzie ten koszt będzie spoczywał na nas. I tutaj naprawdę trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę, jaki to jest samochód, jaką ma awaryjność. Dobrze jest się popytać, posprawdzać w internecie, czy zadzwonić do takiego kogoś jak EV Repair i dowiedzieć, czy taki samochód rekomendują. Czy chociażby obejrzeć nasze filmy, bo na naszych filmach, przynajmniej w zakresie Tesli, bardzo dużo odpowiedzi na ten temat znajdziecie. I tutaj oczywiście, nie wchodząc zbytnio w szczegóły, mogę Wam jasno i wyraźnie powiedzieć, że im starszy samochód, co dotyczy oczywiście samochodów spalinowych również, tym gorzej z tym wszystkim. A w samochodach elektrycznych tym bardziej, bo tak naprawdę możemy przyjąć takie ogólne założenie, że samochody elektryczne weszły w masowy rynek w okolicach 2012 roku, kiedy pojawiła się Tesla Model S, kiedy zaczął się sprzedawać w dużych ilościach Nissan Leaf, kiedy te pierwsze samochody zaczęły wchodzić na rynek. No i te samochody teraz wchodzą w swoje dziesięciolecie, tak, 10-nastolecie i one naprawdę mają najwięcej problemów, bo są stare, a oprócz tego mają dużo chorób w wieku dziecięcego. Więc te samochody po prostu trzeba najbardziej na nie uważać i najbardziej zwrócić uwagę na to, jaką miały historię serwisową i w jakim są stanie. Im samochód młodszy, im nowszej generacji, tym ten problem nas mniej dotyczy. I tutaj oczywiście takim przykładem sztandarowym będzie Tesla Model 3, która była z kolei samochodem pierwszym Tesli, samochodem produkowanym bardzo masowo, w milionach sztuk i ten samochód jest bardzo dopracowany, a im nowszy, tym bardziej. Więc jego awaryjność jest niewspółmiernie niższa niż tych starszych, na przykład Tesla Model S. I to tak tylko przykładowo, bo oczywiście dotyczy to wszystkich samochodów. Tak samo pierwsze edycje Nissana Leafa miały problemy z korozją i z paroma innymi rzeczami, czy chociażby z hamulcami. Każdy z tych samochodów, czy Renault Zoe miał na przykład problemy z przekładniami, etc., etc. Tych problemów jest naprawdę dużo w tych starszych samochodach, bo po prostu producenci wówczas nie wiedzieli, co może się stać. Oczywiście oprócz tego bardzo często w samochodach elektrycznych, tych wcześniejszych, mamy problemy z zawieszeniami. A to dlatego, że po prostu zawieszenia są kopią, kalką zawieszeń tych, które mamy w samochodach spalinowych, a tutaj w samochodach elektrycznych mamy do czynienia z inną wagą i z innym oddziaływaniem sił, co powoduje, że te zawieszenia są wystawione na zupełnie inne środowisko i niestety gumy nam się rozciągają. Tak? I trzeba robić korekty geometrii zawieszenia. Trzeba zwracać uwagę na opony, bo opony w samochodach elektrycznych, jeżeli nie jest geometria dbana, to bardzo szybko się zużywają i wiele innych elementów,
które trzeba sprawdzić i na które trzeba zwrócić uwagę. Kolejnym aspektem, który stawia przed nami ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o zrozumienie tego używanego samochodu elektrycznego, pojawia się wraz z samochodami chińskimi, których jest całe multum i tak naprawdę dla takiego przeciętnego użytkownika rozróżnienie, który producent jest wiarygodny, a który nie, graniczy z cudem. Dlatego my teraz będziemy się mocno próbowali zaangażować w to, żeby sprawdzić, jak te samochody chińskie sprawują się na tych rynkach, na których już od jakiegoś czasu istnieją. Czyli między innymi rozmawiamy z naszymi kolegami z Ukrainy, z naszymi kolegami albo ludźmi, powiedzmy, przeglądamy materiały, bo kolegów to tam nie mamy, z ludźmi w Rosji, bo w Rosji rynek samochodów chińskich jest już od dłuższego czasu bardzo mocno rozbudowany ze względu na to, że po prostu Rosjanie nie mają dostępu do technologii zachodnich. I tam możemy znaleźć dużo materiałów na temat tego, jak te samochody w rzeczywistości się sprawują, a bywa z tym różnie. Dlatego warto takie informacje zbierać, zanim jakaś marka stanie się dla nas oczekiwaną i zyska popularność na naszym rynku. I chociażby tutaj bardzo duży rozdźwięk jest pomiędzy tym, co nam się wydaje na temat MG, a tym, co na przykład na temat MG mówią Norwegowie. Przechodzimy do punktu następnego. Kolejna rzecz, której na pewno sprzedawca samochodu elektrycznego Wam nie powie, to to, że jednak za jazdę samochodem elektrycznym trzeba płacić. To nie jest tak, że jazda samochodem elektrycznym, bo inaczej, jest taki sposób na sprzedawanie samochodu elektrycznego. No masz panele, masz źródło energii, czy ewentualnie jakiś storage energetyczny, czy tam baterie. No i tak naprawdę uzupełnieniem tego wszystkiego dla Ciebie będzie oczywiście idealnym samochód elektryczny, w którym możesz tę energię, czy nadwyżki energii utylizować. I owszem, jest to świetne rozwiązanie, natomiast nie dla wszystkich, bo przede wszystkim nie wszyscy mają te rzeczy, nie wszyscy mieszkają w domach i mają możliwość wykorzystania paneli fotowoltaicznych czy banków energii, a dodatkowo czasami jeździmy w trasę, a w trasie nie ma możliwości utylizowania energii, nadprodukcji energii, którą mamy z paneli fotowoltaicznych, musimy się ładować na zewnętrznych ładowarkach. I tutaj zupełnie na bazie ostatnich moich podróży mogę powiedzieć, że taka średnia dla Tesli, która ładuje się, oczywiście mówię tutaj o Tesli z płatnym ładowaniem, dla Tesli, która ładuje się na superchargerach, średnia na 100 km to jest około 38 zł. Natomiast w momencie, gdy przechodzimy na ładowarki firm zewnętrznych i tutaj mamy taką cenę, powiedzmy średnią w okolicach 2,50, no to nam to wzrasta już do prawie 50 zł. No i to by oznaczało, że mamy samochód o spalaniu w okolicach 7-8 litrów benzyny, a to, no to już nie jest wynik jakiś szczególnie super wypasiony. Więc musimy na to bardzo mocno zwrócić uwagę i jeżeli kupujemy samochód, którym chcemy dużo podróżować, a zależy nam tylko na ekonomii, a nie na tym, że ten samochód ma tam jeszcze wiele innych rzeczy spełniać, bo oczywiście samochód elektryczny ma mnóstwo przewag, ale ja teraz koncentruję się na tych rzeczach, przed którymi chciałem Was przestrzec, to musicie bardzo mocno też przekalkulować to, że takie koszty niestety z ładowaniem w trasie Wam wystąpią. Dodatkowo oczywiście, jeżeli ładujecie się w domu, czy ładujecie się gdziekolwiek pod firmą, czy we wspólnocie, to oczywiście ta energia elektryczna też kosztuje. Tutaj te koszta są dużo mniejsze i faktycznie przejechanie 100 km przy takich stawkach preferencyjnych można zdusić nawet do parunastu złotych na 100 km, gdzie to jest bardzo atrakcyjne. I oczywiście w cyklu miejskim, gdy możemy korzystać z takiej energii elektrycznej, to samochód ten jest dla nas super. Natomiast znowu, jeżeli jeździmy w trasę, korzystamy z zewnętrznych ładowarek, to bardzo ciężko jest zejść poniżej 40 zł. Także o tym też musicie pamiętać, a ja przechodzę do następnego punktu. No i kolejna rzecz, o której zapewne żaden sprzedawca samochodów elektrycznych Wam nie powie, to to, że podróżowanie samochodem elektrycznym oczywiście nadal nie jest idealne. To nie jest tak, że samochód elektryczny jest Wam w stanie 1 do 1 zastąpić bez jakichkolwiek wyrzeczeń samochód spalinowy. Oczywiście na dystansie około 1000 km nadal musimy przeznaczyć godzinę lub więcej na ładowanie. Jest to dodatkowy czas, no bo tak naprawdę tankowanie samochodu, powiedzmy, że jesteśmy w stanie wykonać na takim dystansie raz, jeżeli mamy w miarę sensowny samochód i nam to zajmie razem z posiłkiem może 15 minut. Natomiast przy samochodzie elektrycznym musimy dokonać ładowania, bo po prostu jest to niezbędne. I takie ładowania odbywają się pomiędzy 250-300 km przy obecnych standardowych samochodach w zakresie od 20 do 80% i ten czas musimy na to przeznaczyć. Nawet przy tych najnowszych samochodach to jest ciągle między 15 a 20 minut, więc sumarycznie wychodzi około godziny z hakiem. I to przy dłuższych podróżach, ja tutaj mówię na przykładzie swoich podróży do Hiszpanii, to nam wydłuża całą podróż o pół dnia.
Mniej więcej, tak? Czyli taka podróż samochodem elektrycznym właśnie o tyle nam wydłuża, no bo to powoduje wiele innych zawiłości związanych z tym podróżowaniem, które musimy przezwyciężyć, bo ta godzina opóźnienia, ona nam później powoduje, że dojeżdżamy gdzieś później, że gdzieś zostajemy dłużej i tak dalej, i tak dalej. Doskonale wiecie, że takie sprawy logistyczne potrafią trochę nam wszystko zaburzyć. Więc musicie o tym pamiętać, że podróżowanie samochodem elektrycznym to nie jest taka łatwa sprawa, a dodatkowo, jeżeli nie macie Tesli czy jakiegoś innego samochodu, który automatycznie wybiera Wam, przez jakie ładowarki macie jechać, no to jeszcze pozostaje Wam planowanie. A dodatkowo może się zdarzyć, że na takich ładowarkach będzie kolejka, bo w sytuacji Tesli bardzo często jest tak, że te ładowarki są puste, albo wciąż tych ładowarek przybywa i jednak powiem Wam zupełnie szczerze, że bardzo rzadko mi się zdarzało czekać na ładowanie. Natomiast jeżeli podjeżdżam czasami do ładowarek innych, to zdarza się taka sytuacja, że one są całkowicie zajęte. I tutaj niestety możecie się spotkać z taką sytuacją, która dodatkowo wydłuży Wam tą podróż. Więc czeka Was planowanie, czeka Was sprawdzanie, czy te ładowarki są wolne, czeka Was sprawdzanie, jaka jest cena na tych ładowarkach. Także na to musicie bardzo mocno zwrócić uwagę, że przy dłuższych podróżach ten samochód to nie jest tylko i wyłącznie super zabawa, że czasami będzie Was to kosztowało parę godzin i to na pewno nie będzie w 100% jednoznaczne, współmierne, współmierne z samochodem spalinowym. Więc jeżeli zależy Wam na czasie, jeżeli dużo podróżujecie, to znowu poważnie się zastanówcie i zadajcie głębsze pytania sprzedawcy tego samochodu. Kolejna, myślę, że jedna z ważniejszych informacji w ostatnim czasie, której też wydaje mi się, że sprzedawca samochodu elektrycznego raczej Wam nie powie, to to, że samochody elektryczne niesamowicie szybko tracą na cenie. I to jest z jednej strony doskonała informacja, z drugiej strony jest to informacja oczywiście trudna do przełknięcia w momencie, kiedy kupujecie nowy samochód, a on po roku traci na wartości tak, że jest to dla Was zaskakujące. I niestety ta sytuacja się bardzo szybko nie zmieni z tego względu, że jesteśmy na etapie wchodzenia technologii i ta technologia schodzi z wysokich cen na ceny niskie. I te ceny będą spadać w momencie zwiększających się wolumenów produkcyjnych. A wolumeny produkcyjne przede wszystkim realizują się w kontekście baterii i silników, czyli najdroższych komponentów, z których zbudowany jest samochód elektryczny. I tutaj dochodzi do gigantycznej wojny cenowej, do niesamowicie szybkiego rozwoju technologii i po prostu dewaluacja wartości takiej baterii, która znajduje się w samochodzie, jest niesamowicie szybka. Taka cena za kilowatogodzinę spada w oszałamiającym tempie. Według jakichś tam danych, bodajże to Bartek Derski o tym pisał, czy mówił, mieliśmy spadek ceny przez ostatnie chyba 3 lata w okolicach 80%, jeżeli chodzi o baterie do samochodów elektrycznych, czy w ogóle baterie, magazynowanie energii w ten sposób. I wydaje mi się, że to jest gigantyczna rzecz i bardzo mocno widać to w tej chwili w cenach samochodów elektrycznych. Dodatkowo mamy ten cały wyścig zbrojeń, który odbywa się teraz głównie pomiędzy firmami europejskimi, chociaż europejskimi w najmniejszym wymiarze, ale Chińczykami i Amerykanami, a oprócz tego pomiędzy Chińczykami między sobą. I samochody też bardzo szybko tracą nie tyle co na wartości, bo oczywiście wartość też ich spada, ale spada też ich atrakcyjność. Zauważyłem to troszeczkę patrząc na swoje materiały, bo ja będąc w tym świecie elektromobilności bardzo blisko tego świata i mając często do czynienia też z bardzo nowymi samochodami, ja już traktuję na przykład tego X-a, czy Tesla Model 3 z 2019 roku jako samochód stary. A ludzie w komentarzach mnie rugają i mówią, no przecież to jest prawie nowe auto. I ja wtedy tak rzeczywiście jakby przechodzę przez taki tok myślenia i mówię, no faktycznie, no przecież jeszcze parę lat temu, gdybym rozmawiał o samochodzie 5-6-letnim, to bym pomyślał, że to jest samochód może nie no prawie nowy, ale w miarę świeży. A tutaj w tym świecie elektromobilności dzieje się to tak szybko. Tak szybko wychodzą nowe modele. No i dodatkowo ta technologia, w jakiej są wykonane samochody elektryczne, usprawnia to, tak? Czyli przechodzenie generacyjne modeli jest niesamowicie łatwe i szybkie, bo tutaj nie ma wielkich zmian. A zmiana z kolei układu napędowego jest prosta. A dodatkowo technologie, w jakich wytwarzasz te samochody, są bardzo adaptacyjne. Tak? Czy chociażby Tesla jak to robi, czy gigacasty. To są rzeczy, które pozwalają te samochody robić szybciej, w większych ilościach i dodatkowo ta technologia jest w miarę łatwa do adaptacji przy jakiejkolwiek zmianie. Więc tak naprawdę ten świat rozwija się w tak niesamowitym tempie, że te ceny będą spadać. Więc tutaj musicie bardzo mocno zwrócić na to uwagę, że jeżeli chcecie kupić samochód elektryczny, musicie być do tego przekonani i nigdy nie znajdziecie momentu, przynajmniej przez najbliższych, myślę, parę lat jeszcze, kiedy ten samochód zyska na wartości lub przynajmniej gigantycznie nie straci. Czyli kupując taki samochód, musicie mieć tą świadomość. Nie dajcie się nabrać i nabić w butelkę, że nie wiem, w jakikolwiek sposób ten samochód zyska na wartości, czy akurat ta marka, czy tamta będzie zyskiwać, bo świat elektromobilności zmienia się w tej chwili na naszych oczach, zmienia się niesamowicie. Zaufanie do tradycyjnych marek, czy chociażby do Volkswagena, Mercedesa, czy BMW
może nie to, że upada, ale jest mocno podważana poprzez to, że Chińczycy pokazują samochody o niesamowitych parametrach. Na ile one są fikcyjne, na ile prawdziwe, na ile te samochody będą się psuły, to jest osobne zagadnienie. Natomiast na tą chwilę one podważają wiarygodność tych marek i ich reputację. Więc tak naprawdę nie ma odpowiedzi na to, gdzie te ceny będą wędrowały. Na pewno na razie będą spadać i w miarę rosnącego wolumenu to będzie się pogłębiało. Także przechodzimy do następnego punktu. Kolejna rzecz, o której żaden sprzedawca samochodu elektrycznego oczywiście Wam nie powie, to jest to, że samochód elektryczny jest w pewnym sensie wrażliwy na warunki zewnętrzne i na otoczenie. Oczywiście nie chciałbym tutaj tego też demonizować, natomiast wiecie, albo inaczej, samochód spalinowy w momencie, kiedy postawimy go pod domem, on po prostu stoi i kiedy wracamy, to mamy ten sam poziom paliwa. Natomiast w samochodzie elektrycznym sytuacja nie zawsze jest to sama. Czyli w najnowszych samochodach elektrycznych, a tutaj jednak liderem w tej kwestii jest Tesla, systemy samochodu, system chłodzenia, system klimatyzacji, system odbioru temperatury z cieczy, system odbioru temperatury z baterii, one działają nawet wtedy, kiedy my tego samochodu nie kontrolujemy. Czyli zostawiamy taki samochód na parkingu, wyłączymy mu wszystkie możliwe systemy, a nadal ten samochód będzie nam pożerał energię. Oczywiście jest to dobre, bo ten samochód dzięki temu utrzymuje warunki na przykład temperaturowe w baterii i ta bateria będzie nam funkcjonowała dłużej, natomiast nie zmienia to faktu, że te kilowatogodziny będą powolutku znikać. I czasami w niektórych ekstremalnych sytuacjach, jeżeli jest bardzo gorąco lub bardzo zimno, ten samochód potrafi zjeść nam nawet do 5% w przeciągu jednej nocy. Czyli jesteśmy w stanie w przeciągu tygodnia stracić 35% zasięgu samochodu. To są czasami grube kilowatogodziny, które z kolei są przeliczane na konkretne pieniądze. No i jak wiecie, w samochodzie spalinowym taka sytuacja nie występuje. Nie chciałbym przez to wyjść na kogoś, kto broni samochody spalinowe. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że taka sytuacja po prostu istnieje. Sposób degradacji samochodu elektrycznego w dużej mierze, a może nawet nieco większej mierze niż w samochodzie spalinowym, jest zależny od tego, w jaki sposób on jest przechowywany. Co ja mam na myśli? Chodzi o to, że samochód elektryczny trzymany pod chmurką degraduje się dużo bardziej. Ponadto mamy też jakby taką optykę, naprawiając samochody czy z Norwegii, czy z Holandii, czy z Niemiec, czy z Polski. Widzimy, że środowisko, w jakim samochód się znajduje, też ma gigantyczny wpływ na to. Oczywiście dotyczy to w dużej mierze tak samo, albo prawie niemalże tak samo samochodów spalinowych, natomiast musicie też wiedzieć, że samochody elektryczne tutaj w tym wypadku podlegają takim samym prawidłom. I na przykład samochody elektryczne z Norwegii są zużyte w dużo brzydszy sposób w kontekście podstawowych systemów, takich jak hamulce czy zawieszenie, niż samochody chociażby z Holandii. I takie aspekty też musicie brać pod uwagę, kupując samochód używany na przykład. Więc to jest chyba taki ostatni punkt, o którym chciałem powiedzieć, że samochód elektryczny jest w pewnym sensie w niektórych aspektach bardziej wrażliwy na warunki zewnętrzne niż samochód spalinowy, a w innych aspektach podlega tym samym prawidłom. Niniejszym akcentem dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć!